No powiem wam, przejechałem się dziś tą maszyną i aż sobie przypomniałem, dlaczego ją sobie kiedyś kupiłem prywatnie. Temat sympatyczny, znany i myślę wciąż aktualny. A dlaczego aktualny? Dlaczego to akurat tak ująłem? Bo A6 C7 wchodząc na rynek, ojejku, w 2011 roku, to już będzie 14 lat temu, wciąż trzyma fason w 2025 roku. Może nie dziś przyjrzymy się z bliska, skoczymy na próbę autostradową, chociaż jak widzicie, no pada delikatnie śnieżek, to delikatnie wilgotno będzie. Wersja Avant całkiem spoko skonfigurowana do śmigania na co dzień. Maszyna ta została mi udostępniona przez dealera samochodów używanych Autokomfort z Podszczycina z Morzyczyna. Link do Autokomfort znajdziecie w opisie filmu. Jest to już egzemplarz poliftowy i od razu to widać, zobaczcie, samochód niby nie ma, nie ma S-Line'u, a wygląda tak, jakby go miał. Jest to mega ciekawe, bo w przedlifcie od razu było widać, czy auto ma S-Line, czy nie. Po prostu bez S-Line'u było takie jakby, no, wyraźnie smutniejsze, a tutaj proszę, no ten przedni zderzak to ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, czym się różni nie S-Line'owy od S-Line'owego, proszę bardzo. Reflektory bixenonowe tutaj jeszcze mamy. Oczywiście A6 C7 miały LEDy, ale tutaj bixenonik myślę, że jest wystarczający, świeci spoko, no a jeśli przepali się żarnik, no to wymiana będzie prosta i tania. Felgi, taki wzór śnieżynki akurat pod śnieg. 19 cali, rozmiar opon 255×40. Chrom na grillu, chrom wokół okien. Chromowane są też relingi dachowe. Wszystko to sprawia wrażenie takiego solidnego. Właściwie to ten samochód cały sprawia wrażenie solidnego i jest solidny. Proszę, okno dachowe. No się wam tutaj nie pokazuje, bo nad kamerką rękę trzyma, by na nią nie padało. Miałem do czynienia z wieloma egzemplarzami A6 C7 z wyższymi przebiegami i generalnie to są mega solidne samochody. Mi się wydaje, że nawet solidniejsze niż Mercedes W212 czy też F10, bo to są konkurenci właśnie dla A6 C7. Szkoda, że taka pogoda akurat jest, bo auto ma bardzo ładny brązowy lakier. Tego teraz nie będzie raczej widać, ale nie jest to czarny wóz ani grafitowy, tylko taki brązowy. Lampy też inne są w polifcie. Tutaj taka chromowana blenda TDI Ultra, a patrzcie, 2.0 TDI pod maską i to takie w zasadzie najsłabsze, jak tutaj było oferowane, a mamy dwie końcówki układu wydechowego, właściwie to jest element zderzaka, o tutaj tak samo, ale tam dalej końcówki wydechu są. No tak, bo wam nie powiedziałem, w tym egzemplarzu nie szukamy emocji, 2.0 TDI pod maską, najsłabsze jakie było możliwe, ale po programie i w dodatku z manualną skrzynią biegów. Nigdy nie jechałem A6 C7 z manualną skrzynią, ale proszę. Jest to kawał samochodu, prawie 5 metrów, właściwie 494 cm. To całkiem obszerny wozik, ma duży bagażnik. Otwieramy, elektrycznie otwieramy. I co? No wybaczcie moje rzeczy, Boże. A, jeszcze padał deszcz, no to wiecie, wszystko tak, kurczę, na heja. 565 litrów pojemność bagażnika. Zwróćcie uwagę, jak on jest tutaj ładnie wykończony, te dywaniki. Tutaj jakiś uchwyt, pewnie na to. No to takie simpli cleverowe. Haczyki, podświetlenie i tak jest po obu stronach. Tutaj siateczka, też taka przestrzeń. Bardzo ma regularne kształty ten bagażnik. Roletka od razu tutaj nam się elektrycznie podnosi, gdy zamykamy klapę, opada nam. Duma, hashtag Avant. No wszystko to jest naprawdę high quality. Generalnie A6 C7 wydaje mi się chyba najbardziej tak jakościowo najlepszym A6. Proszę bardzo, tutaj miejsce, jakbyśmy to wyjęli, chyba by się koło zapasowe jakieś zmieściło, nie? Po A6 C7 praktycznie w ogóle nie czuć przebiegu. Jak taki egzemplarz ma troszkę więcej kilometrów najechane, 300-400 tysięcy wsiadamy i w ogóle tego nie czujemy. To jest egzemplarz z 2017, ma 193 tysiące kilometrów przebiegu. I gdy tak zajrzymy do tyłu, oczywiście jest tutaj keyless i to w 4 klamkach. Wcale to też nie jest takie oczywiste. Może dociągania nie ma, ale proszę. Roletki. Tutaj jest troszeczkę miękko, ale mało jest generalnie w Audi tej gąbeczki. Tutaj jest już miękko i tutaj to jest raczej tak twarde, ale może minimalnie troszeczkę jest tej gąbeczki, ale nic to w ogóle się nie rusza. Bardzo fajny feeling taki jest. Taka mała ptacka w drzwiach. Dekory srebrne. Tutaj akurat mamy plastikowe, ale takie A6 można spotkać również z dekorami z prawdziwego aluminium. W mojej było prawdziwe aluminium. I proszę bardzo, czarne skóry. Też takie do klepania. Tylna kanapa do klepania. A, tak wygląda przestrzeń pasażerska z tyłu. Jasna podsufitka.
panoramiczny dach, izofiksy, podłokietnik. Podłokietnik tutaj ma też schowek, jest on flokowany, mięciutki. Uchwyty na kubeczki. Wszystko to chodzi w zasadzie jak w nowym samochodzie. A 6 C7 to naprawdę świetna jakość. W ogóle oprócz rolet mamy tutaj też klejone akustyczne szyby. Nawiew tutaj, nawiew tutaj. 4-strefowa klimatyzacja automatyczna. Podświetlenie LEDowe będzie. Wiecie co, w Audi jest tak, że za wszystkie takie drobne opcje trzeba było tutaj dopłacać. Na przykład takie oświetlenie, ja pamiętam LEDowego chyba nie miałem. Miałem podstawowy pakiet oświetlenia. Czy na przykład uchwyt na kubek w podłokietniku z tyłu też był opcjonalny. No i widok na przestrzeń pasażerską z przodu. Ekranik akurat teraz jest schowany. Raczej tak elegancko, trochę jakby nowocześnie, tak wydawałoby się, że wszystko jest w sam raz. Mi osobiście, jak tak pierwszy raz patrzyłem na deskę rozdzielczą A6 C7, jakaś dziwna mi się ona taka wydawała, ale po latach jest po prostu taka okej, naturalna. O, ach przecież jeszcze nie powiedziałem, jak ja tutaj za sobą się w ogóle mieszczę. Ja mam prawie 2 metry wzrostu, fotel wyregulowany jest pode mnie, no i szczerze muszę tutaj siedzieć troszeczkę w rozkroku, ale we F10 czy w 212 sam za sobą też mam podobny problem, powiedzmy, ze zmieszczeniem się takim idealnym. Mieszczę się tutaj, no ale niecny rozkrok na głowę. Musiałbym się na łyso ogolić. Wiecie, to moja wina, że jestem taki wysoki nie samochodu. Zwracam też uwagę, że nie każda rodzina składa się z 4 dwumetrowców. W ogóle dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Boczek drzwiowy z przodu tak samo jak z tyłu, no już nie będziemy tutaj przedłużać. Tak wygląda fotel. Tutaj jest wyciągane, skórzane, sportowe, chociaż manualnie regulowane, no większa kontrola nad zajęciem pozycji za kierownicą, myślę, tutaj na lędźwia jedynie. To odpalimy, tak wygląda w ogóle kluczyk w A6 C7, to chyba aluminiowe nawet jest, bo zimne te przyciski. Oczywiście nigdzie się go tutaj nie wkłada, bo keyless, no to odpalamy, sprzęgło muszę wcisnąć, proszę bardzo, i perspektywa z oczu kierowcy. Wszystko jest ok. Ten samochód ma być przyjemny w użytkowaniu na co dzień. Widoczność ok, czujniki z przodu i z tyłu. Kamera, jakaś tutaj jest kamera. To też w A6 C7 nie jest wcale takie oczywiste. Deska rozdzielcza jest miękka. Tu jest tak troszeczkę gąbeczki. Fajnie, że tutaj mamy taki aluminiowy wichajster. No możemy zajrzeć do schowka. Proszę bardzo, to sobie wyjmiemy, nam się przyda. Cały jest miękko flokowany, ładnie nam opada. Nawiewy, ekranik, ekran można sobie tutaj schować i jako, że jest to polift, no to tutaj można sobie ustawić, żeby była mapka. W przedlifcie tak nie dało się zrobić, była tutaj taka busola, nie no, kompas był. No, robimy tak. O, i możemy tutaj sobie ustawić cel wcześniej i tak sobie lecieć. Bardzo ładnie to wygląda. Otworzymy system multimedialny. Już zacząłem tak od tego ekranu, to system multimedialny jest dość prosty. Obsługuje się go za pomocą tego panelu. Nie ma tutaj wyświetlacza dotykowego. Tryby jazdy, set individual. Auto nie ma pneumatycznego zawieszenia, tylko normalne. Wszystko to działa dość szybko. Navi. Proszę bardzo, radio, tutaj wejdziemy w media, no to źródło i jest tutaj dysk, że można sobie ściągać różne muzyczki i mieć po prostu zapisane. AUX, SD, DVD, tutaj mamy jeszcze czytnik, tak, to jeszcze samochód z tych lat, że jeszcze czytnik był płyt CD czy tam DVD, Wi-Fi, Bluetooth, to już taki nowoczesny dosyć samochód. Proszę bardzo, na 2 karty SD, panel klimatyzacji, wszystko jest jasne, i gałęcjusz. Proszę bardzo, A6 z kijem. Co kto lubi, jedzie się tym przyjemnie. Skrzynia biegów całkiem fajnie chodzi. Ogólnie moglibyście powiedzieć, że przecież to można sobie Passata kupić. Wiecie, w sensie, że Passat jest niżej, no to tam manualna skrzynia bardziej pasuje. Ale ogólnie w ogóle nie ma tutaj porównania, jeśli mowa o jeździe, czy jakości nawet Passata i A6. Wprawdzie muszę tutaj powiedzieć, że Passat chyba wydaje się bardziej obszerny nawet, więcej ma miejsca z tyłu, więcej miejsca ma
na głowę, albo tam po prostu fotel niżej może zejść. Ja tutaj się mieszczę. Jakbym tutaj okna dachowego nie miał, to jeszcze by troszkę więcej miejsca było. Ale mówię jak jest. No i multimedia w Passacie są troszeczkę bardziej jednak nowoczesne, ale A6C7 pojawiła się na rynku troszkę wcześniej niż B8. W salonach były jeszcze B7, gdy taki wóz pojawił się na rynku. No tutaj już 2017 rok, no to B8 akurat. Tutaj, o ile wiem, jak się wpisuje coś w nawigacji, jest też touchpad. Fajnie chodzą wszystkie przyciski. Tutaj jeszcze uchwyty na kubki. To jest miękkie, cały ten tunel jest miękki. Tutaj taki wielki, olbrzymi dekor. I podłokietnik jest regulowany, o ile pamiętam, nie, w jednej płaszczyźnie. Proszę, też USB na monety, to wszystko jest miękkie. Kierownica prosta, standardowa, czteroramienna, multifunkcyjna. Też to wszystko tutaj fajnie klika. Skóra na kierownicy w A6C7 też świetnie znosi przebieg. Można byłoby ją troszeczkę wyczyścić jakimś color lockiem i byłaby całkowicie matowa i w zasadzie praktycznie jak nowa. Manetki wyglądają w ten sposób. Tempomat mamy tutaj normalny. No i liczniki. To chyba wisienka na torcie tego samochodu, bo są po prostu piękne. Nowoczesne, ale też klasyczne. Dwie duże tarcze, które w dodatku są troszeczkę takie pochylone względem siebie, o tak i tak. 2.0 TDI 300 km na godzinę na budziku i ekran LCD kolorowy. Obsługa tego wszystkiego jest ekstremalnie prosta. Tutaj przechodzimy, o, będzie widać w tle. Komputer pokładowy. O, może teraz przybliżyć. Tu jeszcze mamy taki przycisk pod menu, no to zależnie jak w co tutaj wejdziemy, no to mamy kolejne funkcje do wyboru, na przykład tutaj źródła, przejdziemy w bok, no, program ekonomiczny i takie tam, mapa, pyk, kompas. Dobra, myślę, że możemy gasić, zajrzymy jeszcze pod maskę, ale naprawdę bardzo miło mi się prezentuje ten samochód, bardzo fajnie, a szóstkę C7 swoją wspominam. Kurczę, wtedy robiłem dużo tras, także bardzo mi pasowała ta maszyna, no. Pod maską 2.0 TDI, uwaga, z serii 136 koni mechanicznych, moment obrotowy 350 Nm, no jest to belgijski, o ile dobrze pamiętam, belgijski rzezimieszek, no i moc 2.0 TDI tutaj była ograniczona softowo, chyba ze 150 do 136 koni mechanicznych, ze względu na jakieś tam sprawy podatkowe, no żeby mniejszy podatek drogowy był chyba. Napęd jest tutaj naprzód, manualna 6-stopniowa skrzynia, jeśli mamy taką A6 segment E, także kawał auta i to w Avancie, to jednak trochę ona waży, jakoś 1770 kg i na te 136 koni mechanicznych, no to tak średnio to wszystko, średnio ta relacja wypada. Spalanie, wszystko super, ale jeśli taki silnik jest seryjny, no to jednak to wyprzedzanie, osiągi to... W serii tutaj jakoś było 10,6 sekundy do pierwszej setki, prędkość maksymalna 204 km na godzinę. Przez Autokomfort zostało tutaj zlecone zrobienie programu w Karo w Szczecinie, bardzo polecam. Proszę bardzo, 175,2 konie mechanicznego oraz 383 Nm. Powiecie, że taki słabszy program, owszem, ale jeśli auto tyle waży i miało tak mało koni mechanicznych, to uwierzcie, jest to wszystko naprawdę bardzo odczuwalne. No i dobra, nie wiem, czy zmierzymy sobie przyspieszenie do pierwszej setki, ponieważ jest trochę mokro. O, jak zmierzę, to Wam wrzucę. Myślę, że możemy przenieść się pod autostradę. Jeszcze tylko pomiar wyciszenia zamiast soundchecku. No 4-cylindrowy diesel, to co my tutaj soundcheck będziemy robić? A szóstki C7 to bardzo fajnie wyciszone samochody. No tutaj pomiar został zrobiony na lekko wilgotnym asfalcie, no ale co zrobić, taka aura dziś. I okej, wykasujemy sobie zużycie paliwa i będziemy jechać. O kurczę, przecież nie ma dotykowego wyświetlacza. Ja pierniczę, tyle kilometrów zrobiłem taką A6, a już zapomniałem. Ale fajnie jest sobie do niej powrócić. Silnik, jak tutaj mięciutko chodzi ten dieselek. Wszystko takie jest... Nie no, fajny samochód. Kurczę, gdyby nie był fajny, ja przecież bym sobie sam prywatnie takiego kiedyś nie kupił. No, to taki mój chyba faworyt nad F10 i 212 Mercedesem, ale wiecie, no każdy inaczej
podchodzić do tego wszystkiego. Jeden będzie chciał na przykład napęd na tył, a nie na przód. Tak bazowo, no nie liczę, że już tutaj quattro mogło przecież być. Jest różnie. Fajnie przecież, że jest tyle samochodów do wyboru. Dla każdego coś się znajdzie. No i dobra, tutaj nie możemy już bardziej depnąć. O, tutaj z 5. biegu IDH. Widziałem w dość szerokim zakresie ten samochód ma takie powyżej 160 koni mechanicznych. To dobrze. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jaki dzisiaj mamy wiatr. No, to tak spokojnie muszę. No, wyprzedzanie. Wiecie, oczywiście nie spodziewajmy się tutaj jakichś niesamowitych emocji. Właśnie tutaj ma nie być emocji. Ma być właśnie tak tak spokojnie i relaksująco, no. No, policja. Policja na próbie autostradowej tak wolno jedzie, coś niesamowitego. No i tutaj ktoś boi się chyba wyprzedzić policji szybciej, bo dostanie mandat na autostradzie bez ograniczeń. My się nie boimy. O, paczka 5, paczka 6, paczka 7. Wiecie co, nawet damy sobie 6. bieg, paczka 8. 3000 obrotów przy 190 prawie licznikowych. Diesel ciągnie od dołu. No i paka 9, 2 gdzieś i odpuszczamy. No i myślę, że depniemy sobie na odcinku specjalnym, ale chyba przeciągniemy na 5. biegu. Średnie zużycie paliwa jak na razie 14,6 litra, ale tutaj od razu odpuściłem, to spada wyraźnie. No z tego drobnego śniegu troszkę tutaj wilgotno się zrobiło, ale na szczęście woda się nie odkłada. 6. bieg, jak widzę, chyba tutaj jest nad biegiem i raczej na 5 byśmy osiągnęli VMAX, chociaż nie, zobaczymy. A takie 200 licznikowe są. 196, 7. Nie sprawdziłem, jaki jest wiatr. Czy jedziemy pod wiatr, czy z wiatrem? Ciężko powiedzieć. No i dobra. 200. Damy sobie 6. bieg. Diesel ciągnie od dołu. No i takie 211 km na godzinę według GPS-u. Według licznika 220. No spokojnie z tym autkiem, na spokojnie. Ciekawe, ja sam nie wiem, czy bym wybrał Audi A6 C8, powiedzmy w średniej wersji, czy w tej samej cenie, i czy tak 2.0 TDI bym miał do wyboru, czy w tej samej cenie właśnie taką A6 C7, ale bardziej napchaną, albo może z podobnym wyposażeniem, ale tańszą. Może jeszcze szybko do zjazdu. Prędkości obrotowe, takie 140 km na godzinę, to 2282, 120, niecałe 2000 już tutaj widzę, tak 1949 i stówka 1620, nie, 19 obrotów. Może damy sobie taki ekran, o, proszę bardzo, z nawigacją, ładniej to będzie wyglądać. Nie no, super ten kokpit wygląda. Mi się, ja pierniczę, powiedzieć, że jestem przez Autokomfort jakiś opłacony i WAG mnie znowu opłacił. Kurczę pieczone. Soundcheck. Mięciutko. Normalnie jakbyśmy tak stanęli przed łóżkiem, ale tyłem do łóżka, rozłożyli ręce i tak się rzucili do tyłu, na łóżku. No i takie właśnie miękkość, taka hashtag miękkość. No znacie mnie już trochę, no to ogarniecie, o co mi chodzi. Prowadzenie A6 raczej neutralne. Nie mamy tu ani jakiegoś aktywnego zawieszenia. Nie było tu chyba aktywne zawieszenie, albo pneumatyka, albo normalne. Tutaj jest normalne, tradycyjne. Zawieszenia są wytrzymałe w tych Audicach. Prowadzenie jest neutralne, po prostu. Nic tutaj
dodać, nic ująć. BMW bardziej będzie miało taki sportowy charakter. I taki na co dzień, jak chcemy używać samochód, jak nie szukamy jakiegoś tam emocji, nie szukamy RS6, no to kurczę pieczą. No i piąteczka. Nie jest to demon prędkości, ale wyobraźcie sobie, jak musiał być, jakim dzikiem musiał być ten samochód, jak miał 136 koni mechanicznych. No, prawie 1800 kg. Damy sobie 6. bieg. No, na 6 jakoś lepiej już przyspiesza przy takiej prędkości. Ale nie będzie 100-200, bo ciężarówkę wyprzedza. Ja pierdzielę. No nie. Prawie. Nie, proszę Państwa. Tutaj myślałem, że pod Szmuln jeszcze coś się zadzieje, ale niestety nie, jest za duży ruch. No i dobra, myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa Wam się niesamowicie podobała. Ja sobie dzisiaj odpocząłem na luzaczku. Aha, średnie zużycie paliwa jeszcze z próby autostradowej. Ile tutaj wyszło? 12 litrów. 12. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.